Witajcie! Niedawno prezentowałem Wam swój własny 8-bitowy procesor oraz zapowiedziałem kontynuację tamtego projektu. Jednakże zanim do tej kontynuacji dojdziemy, musimy omówić kilka innych projektów, które będą równie ciekawe. Dzisiejszy odcinek zostanie poświęcony jednemu z nich, a mianowicie własnemu kodekowi audio, drugiemu w mojej karierze. Będzie to wstęp do omówienia projektu odtwarzacza filmów na wyświetlaczu VFD, który korzysta z tego właśnie kodeka. Sam odtwarzacz wystąpił jedynie na krótkiej prezentacji, a jego zaplecze techniczne nigdy nie zostało dokładnie omówione. Jest ono dosyć złożone i nie ma sensu pakować go w jeden odcinek. Odtwarzacz wystąpi w świetle reflektorów dopiero po omówieniu kodeka, a na tym nie kończy się lista produkcji, które wypadałoby wypuścić przed kontynuacją projektu procesora. Także więc trzymajcie się mocno, bo czeka nas długa przeprawa przez rozmaite techniczne tematy, podczas której zanurkujemy naprawdę głęboko. Tyle słowem wstępu, a teraz rozpoczynamy zanurzenie. Omawiany dzisiaj kodek audio jest związany nie tylko z projektem odtwarzacza filmów, ale także z samym procesorem ePromint. Wyposażyłem procesor w instrukcje pozwalające na szybsze działanie kodeka, który i tak jest już bardzo szybki. To było główne założenie przy jego tworzeniu. Szybkość działania. Kodek miał odtwarzać muzykę na praktycznie wszystkim, co ma choć odrobinę mocy obliczeniowej. Można powiedzieć, że cel ten został osiągnięty. Kodek o wdzięcznej nazwie FAC, czyli Fast Audio Codec, zadziała nie tylko na zwykłym Arduino taktowanym 16 MHz, ale także na słynnym procesorze Z80. Moim zdaniem jest to jeden z najlżejszych kodeków, który faktycznie pozwala na odtwarzanie skompresowanego pliku audio bez znacznej utraty jakości, jednocześnie znacznie zmniejszając rozmiar pliku. Każdy, nawet najbardziej zaawansowany kodek audio ma jedno zadanie – zmniejszyć rozmiar pliku audio, zachowując jak najlepszą jakość dźwięku. Odpowiedzmy teraz na pytanie – po co? Nieskompresowany dźwięk zajmuje bardzo dużo miejsca. Przykładowo, taka płyta CD o pojemności 700 MB pomieści jedynie 80 minut muzyki w przyzwoitej jakości. Jakby udało się zmniejszyć rozmiar tych plików, np. 10-krotnie, zachowując przy tym jakość, nagle mielibyśmy 800 minut, czyli ponad 10 godzin. Przy pojemności współczesnych nośników danych kompresja na pozór traci sens, ale jak musimy przechować bardzo długie nagranie, albo mamy mało pojemny nośnik, zaczniemy mocno odczuwać brak tej kompresji. Przykładem takiego mało pojemnego nośnika jest klasyczna pamięć flash, która zazwyczaj nie przekracza 16 MB pojemności. Jej zaletą jest to, że bardzo łatwo ją obsłużyć. Odczyt danych jest trywialny. Idealne rozwiązanie dla urządzeń na bazie elektroniki retro, czyli tego, co lubię robić najbardziej. Taka kość pamięci jest nośnikiem w naszym odtwarzaczu filmów, gdzie dodanie kompresji dźwięku przyniosło bardzo wyraźne rezultaty. Maksymalna długość filmu mieszczącego się do pamięci praktycznie się podwoiła, a dzięki lekkości obliczeniowej kodeka odtwarzacz nie stracił wiele na wydajności. Teraz polecimy od razu z grubej rury, czyli wytłumaczę Wam krok po kroku, jak działa cały ten kodek. Kodeki operują na dźwięku w postaci cyfrowej, a taki dźwięk to po prostu długi ciąg liczb, nazywanych próbkami. Podczas odtwarzania próbki są bardzo szybko wystawiane jedna po drugiej i po przepuszczeniu przez specjalny przetwornik wprawiają w drgania membrany głośników. Weźmy sobie teraz jakiś przykładowy, nieduży wycinek próbek. Wartość każdej próbki zależy od tego, jak daleko od poziomu zera się ona znajduje. Użyjemy tutaj stosunkowo niedużych wartości, żeby było nam łatwiej. Pozwólcie, że pominę skrajne próbki i przypiszę wartości tylko do tych środkowych. Teraz możemy zapisać te wartości w tabeli, biorąc pod uwagę pozycję każdej próbki. W pliku audio wartości próbek przechowywane są w postaci binarnej, czyli za pomocą zer i jedynek. Musimy wiedzieć, ile tych zer i jedynek, czyli bitów, potrzeba na pojedynczą próbkę. Poszukajmy w tabeli próbki, która ma największą wartość bezwzględną. Wartość ta wynosi 80 i da się ją zapisać na 8 bitach. Co prawda pierwszy bit jest tutaj zerem, ale pamiętajmy, że musimy zapisywać też wartości ujemne. Gdyby usunąć z 80 ten pierwszy bit, to zamieniłaby się ona w minus 48, czyli na jedną próbkę potrzeba 8 bitów. Całkiem sporo. Czy nie dałoby się zejść do 4 albo nawet do 2 bitów? Zamiast wartości próbek spróbujmy zapisywać różnice pomiędzy kolejnymi próbkami. Próbki rzadko kiedy są ułożone chaotycznie, więc różnice pomiędzy wartościami powinny dać się zapisać na mniejszej liczbie bitów. Przykładowo tutaj różnica wynosi 30, co jest znacznie mniejsze od 80.
Zamieńmy więc kolumnę value na kolumnę difference i wpiszmy do niej wszystkie różnice. No tylko co zrobimy z próbką pierwszą, która nie ma próbki poprzedzającej? Jej wartość zapiszemy w pliku bezpośrednio i nazwiemy reference, czyli wartość odniesienia. Pierwszy element w tabeli będzie się odnosić do różnicy pomiędzy pierwszą próbką a wartością reference. Różnica ta wynosi oczywiście 0. Uzupełnijmy całą tabelę i zobaczmy, ile bitów udało się zaoszczędzić. Największe co do wartości bezwzględnej jest minus 35, dające się zapisać na 7 bitach. Czyli co? Szału nie ma. Znacznie większe możliwości da nam kompresja stratna. Powiedzmy, że utworzymy teraz grupy po 4 próbki każda. Na każdą próbkę chcemy poświęcić jedynie 4 bity, co daje nam zakres wartości od minus 8 do 7. W każdej grupie szukamy teraz próbki o największej wartości bezwzględnej. W pierwszej grupie wartość ta wynosi 35 i teraz dzielimy ją przez 7. Taką mamy największą liczbę w dostępnym zakresie, która może być zarówno dodatnia, jak i ujemna. Wynik dzielenia zaokrąglamy w górę i uzyskujemy tzw. scale factor, czyli współczynnik skalujący. Znajdźmy teraz w każdej grupie największą próbkę i wyliczmy współczynniki dla wszystkich grup. Kolejnym etapem będzie skalowanie. Dzielimy teraz każdą próbkę przez współczynnik skalujący przypisany grupie, w której próbka się znajduje. Tutaj stosujemy już normalne zaokrąglenie. Dobrze wyliczony współczynnik skalujący gwarantuje, że przeskalowana wartość zmieści się na 4 bitach. W pliku ze skompresowanym dźwiękiem zostaną zapisane przeskalowane wartości, współczynniki skalujące oraz wartość odniesienia. Pozwoli to jednoznacznie zdekodować oryginalny dźwięk. A dekodować musimy już teraz, na etapie kompresowania. Przy dekodowaniu pierwszej próbki bierzemy pod uwagę wartość odniesienia. Skalujemy teraz pierwszą przeskalowaną wartość w drugą stronę, czyli mnożymy ją przez współczynnik skalujący, a następnie dodajemy uzyskany wynik do wartości odniesienia. W ten sposób zdekodowaliśmy pierwszą próbkę. Jest ona taka sama jak próbka oryginalna, ma wartość 50. Cały proces dekodowania opiera się o odwrotne skalowanie i dodawanie uzyskanego wyniku do poprzednio uzyskanej próbki. Próbka zdekodowana nie zawsze będzie równa oryginalnej, przez co mogą ulec zmianie wcześniej wyliczone różnice. Były one potrzebne tylko do oszacowania współczynników skalujących i w czasie kompresowania będą się zmieniać. Dekodowanie polega na sumowaniu kolejnych wartości różnic. Oczywiście różnic zdekodowanych, które nie zawsze będą takie same jak różnice oryginalne. Z powodu sumowania nawet najmniejsze rozbieżności będą się nawarstwiać i powodować coraz to większe błędy. Musimy te błędy na bieżąco korygować. W jaki sposób? Pierwszy błąd pojawia się przy 5. próbce. Oryginał ma wartość 10, próbka zdekodowana wartość 9. Gdybyśmy to tak zostawili, to nawet przy idealnym odtworzeniu kolejnej różnicy, kolejna próbka zostanie odtworzona z błędem, ponieważ ta idealnie odtworzona różnica zostanie dodana do próbki, która jest o 1 mniejsza niż być powinna i wynikowa próbka także będzie o 1 mniejsza. Przed zakodowaniem kolejnej różnicy jej wartość musi zostać skorygowana. Różnica pomiędzy przed chwilą zdekodowaną próbką, a następującą po niej próbką oryginalną nie wynosi już minus 5, tylko minus 4. I dopiero po dokonaniu tej poprawki różnica ta może zostać przeskalowana. Na jej podstawie zostanie zdekodowana kolejna próbka. Jej wartość ponownie odbiega od oryginału, a więc zmienia się także wcześniej wyliczona różnica. Po poprawce różnica ta jest skalowana i znów dekodowana jest kolejna próbka. Dzięki korektom ma ona taką samą wartość jak oryginał. Błędy nie nawarstwiają się. Zakodujmy teraz resztę próbek, jednocześnie je dekodując. Zdekodowany dźwięk jest prawie taki sam jak oryginał. Błąd wprowadzany przez kodeka jest naprawdę nieduży. Oryginał pochłonął 120 bitów, natomiast zakodowany dźwięk 84 bity, więc trochę udało się zaoszczędzić. Z powodu drobnych błędów zmieniły się wartości, na podstawie których były wcześniej ustalane współczynniki skalujące. Kodek został napisany tak, aby jak najlepiej minimalizować wpływ tego typu rozbieżności. Przedstawiam Wam tutaj mocno uproszczoną wersję kodeka, która i tak wymaga pewnego wysiłku, aby zrozumieć jej działanie. W rzeczywistym kodeku nie wykonuje się żadnego mnożenia podczas dekodowania. Zamiast tego mamy gotowe wartości przechowywane w tablicy tablic. Współczynnik skalujący wybiera jedną z tablic w tej tablicy, a przeskalowana, zakodowana wartość decyduje, która konkretnie wartość z tej tablicy zostanie wybrana. Kolejna próbka jest dekodowana poprzez dodanie do poprzedniej próbki wartości z tablicy. W ten sposób wartości próbek są odtwarzane z gotowych elementów, niczym z klocków Lego. Ilość obliczeń do wykonania jest ograniczona do minimum.
Cała, nazwijmy to, inteligencja znajduje się po stronie encodera, czyli części odpowiedzialnej za kompresowanie dźwięku. To encoder musi podjąć decyzję, jaki współczynnik skalujący wybrać i jaką dać wartość przeskalowaną, aby trafić w odpowiedni element tablicy. Natomiast odtwarzaniem dźwięku zajmuje się dekoder, który jest głupi jak but, ale dzięki temu ekstremalnie szybki. Cała odpowiedzialność leży tutaj po stronie encodera. To on musi dać tej głupiej małpie odpowiednie dane, które będzie ona w stanie bezmyślnie przetworzyć. Encoder mamy w dwóch wersjach. Szybkiej, której zaletą jest szybkość, oraz wolniejszej, która poci się niemiłosiernie, aby skompresowany dźwięk miał jak najwyższą jakość. Wersja szybka kompresuje dźwięk, korzystając z gotowych tablic używanych przy dekodowaniu. Tablice są 4. Mamy tablicę dla trybu, w którym używany jest 1 bit na próbkę, tablicę dla trybu używającego 2 bitów na próbkę, tablicę dla trybu 3-bitowego oraz 4-bitowego. A co w przypadku wolniejszej wersji encodera? No, ona ma tutaj władzę absolutną, z żadnych gotowców nie korzysta. Sama generuje optymalną tablicę, na podstawie której rekonstruowany będzie dźwięk. Ten encoder generuje indywidualny zestaw klocków, dopasowany do charakterystyk danego utworu muzycznego. Sposobów, na jakie można wygenerować taki zestaw klocków, jest więcej niż cząstek elementarnych we wszechświecie. Musimy wprowadzić tutaj jakieś zasady zawężające liczbę możliwości, aby udało się znaleźć optymalny zestaw przed wypaleniem się Słońca i zanikiem życia na Ziemi. Przyjrzymy się teraz gotowym tablicom i poszukamy w nich jakichś zależności. Jeżeli obejrzymy górny wiersz tablicy na wykresie, zobaczymy, że wartości w nim zmieniają się liniowo. Jednocześnie wartości te są dosyć małe. Patrząc na dolny wiersz także zobaczymy liniowość, tyle że tutaj wartości są już większe. Patrząc na pierwsze dodatnie elementy w wierszach możemy zauważyć, że są one dosyć małe i zmieniają się liniowo rosnąco. Taką samą tendencję widzimy w przypadku ostatnich elementów w wierszach. Cała taka tablica to po prostu zbiór krzywych, dla których wystarczy określić punkt początkowy, końcowy oraz krzywiznę. Proces ten jest dosyć wymagający i zajmuje się nim wolniejsza wersja encodera. Jest ona dużo bardziej złożona niż szybki encoder i dekoder razem wzięte. Widać to po samym rozmiarze kodu. Szybki encoder i dekoder mają w sumie nieco ponad 400 linii. Wolniejsza wersja encodera ma linii ponad 700. Przy ekstremalnych nastawach jakości kompresowanie dźwięku może być nawet kilkaset razy wolniejsze niż jego dekodowanie. Im wyższa nastawa jakości, tym więcej prób encoder podejmie w celu znalezienia optymalnego zestawu klocków. Przyjrzyjmy się teraz takiemu zestawowi, czyli tablicy wygenerowanej podczas kompresowania dźwięku wolniejszą wersją encodera. Zobaczmy, czym różni się ona od gotowych tablic. Patrząc na pierwszy wiersz tablicy możemy zauważyć, że lekko idzie on już w stronę krzywej wykładniczej. Ostatni wiersz jest już dosyć wyraźną krzywą wykładniczą. Krzywa pokazująca pierwsze elementy w wierszach odgina się już w górę bardzo mocno. Elementów kończących wiersz już nawet nie pokazuje na wykresie, bo jest to jeszcze ostrzejsza krzywa wykładnicza. Wygenerowany został zestaw klocków dopasowany do konkretnego utworu muzycznego. Zestaw zostanie zawarty w pliku razem ze skompresowanym utworem. Dekoder nie używa żadnych własnych tablic stałych. Wszystko dostaje w pliku od encodera. Dzięki temu encoder ma nad nim absolutną władzę i potężne pole do manewru. A w jaki sposób generowany jest customowy zestaw klocków? Za samo jego wytwarzanie odpowiedzialne są dwie funkcje. Generator krzywych oraz funkcja korzystająca z tego generatora, wytwarzająca wiele krzywych składanych w jedną tablicę. O charakterystyce wynikowej tablicy decyduje 10 parametrów przekazywanych do tej funkcji. Są to początki i końce krzywych oraz ich krzywizny. Zależności pomiędzy nimi są bardzo złożone. Najlepszym sposobem na znalezienie optymalnych wartości jest testowanie różnych wartości z ustalonego zakresu. Zakresy te generuje funkcja, która bierze pod uwagę zakres wartości przyjmowanych przez wejściowe próbki dźwięku lub jak kto woli głębie w bitach. Wejściowy plik audio może mieć od 4 do 16 bitów na próbkę, z krokiem co 1 bit. Działa to tylko dla wolniejszej wersji encodera. Wersja szybka operuje jedynie na dźwięku 8-bitowym. Po wybraniu zakresów rozpoczyna się losowanie. Losowane są wartości dla każdego z 10 parametrów, które za chwilę zostaną przetestowane. Na początku wykorzystywany jest cały wcześniej ustalony zakres. Na podstawie wylosowanych wartości generowana jest tablica, która zostanie użyta do skompresowania fragmentów wejściowego utworu muzycznego. Tablice wraz z utworem trafiają do czarnej skrzynki będącej miernikiem błędu. Miernik ten powie nam,
jak mocne w naszym odczuciu będzie pogorszenie się jakości utworu po skompresowaniu. Błąd ten trafia do pamięci przechowującej wartość błędu z poprzedniego losowania. Jeżeli błąd ten jest mniejszy, w pamięci zostanie zapisana nowa tablica wytworzona na podstawie wylosowanych przed chwilą współczynników. Niezależnie od uzyskanej wartości błędu, zakresy, w których odbywa się losowanie współczynników, są zawężone wokół wartości, która pozwoliła na uzyskanie najmniejszego dotychczasowego błędu. Przykładowo, jeżeli najmniejszy błąd wystąpił przy wartości współczynnika 1, nowy zakres może wynosić od 0,5 do 1,5. Najbardziej złożonym elementem jest tutaj miernik błędu, który zawiera w sobie prosty model psychoakustyczny. Model ten odzwierciedla sposób, w jaki postrzegamy dźwięk i zawiera w sobie transformatę będącą pochodną transformaty Fouriera. Jeżeli popatrzymy na błędy powstające w kolejnych losowaniach, zobaczymy coś takiego. Z czasem udaje nam się trafiać w coraz to lepsze wartości parametrów pozwalające na uzyskanie mniejszego błędu kompresji. Szerokość przedziałów, w których odbywa się losowanie tych parametrów, zmienia się w następujący sposób. Przez chwilę jest utrzymywana na stałym poziomie, a później stopniowo maleje z kolejnymi losowaniami. Warto wspomnieć o tym, że ten kodek jest niedeterministyczny. Oznacza to tyle, że dla tych samych danych wejściowych może generować różne dane wyjściowe. Dla tego samego utworu muzycznego przepuszczanego przez kodeka przy tych samych nastawach będziemy dostawać różne zestawy klocków. W losowaniach możemy mieć więcej lub mniej szczęścia i być bliżej lub dalej optymalnego zestawu. Im więcej losowań, tym bliżej tego zestawu będziemy i tym lepsza będzie jakość dźwięku. O liczbie losowań decyduje wybrana przez nas nastawa jakości. Myślę, że już najwyższy czas posłuchać tego kodeka i zrobić jakieś porównania. Pytanie tylko, z czym? Porównywanie z MP3 nie ma sensu, bo ten format jest nieporównywalnie cięższy obliczeniowo od naszego kodeka. Trzeba znaleźć zawodników w podobnej kategorii wagowej. Pierwszym z nich jest ADPCM, które można uznać już za dinozaura. Drugi zawodnik to kodek Quoa, hobbystycznie stworzony przez jedną osobę. Brzmi to zupełnie niewyraźnie, więc pozwólcie, że będę go nazywał po prostu kodekiem Q. Pokrótce omówimy sobie teraz oba formaty, żebyście wiedzieli, z czym mamy do czynienia. ADPCM, podobnie jak nasz kodek audio, także rekonstruuje dźwięk z gotowych elementów. Mamy tam wskaźnik wybierający jeden z elementów tablicy. W celu otrzymania kolejnej próbki, do bieżącej próbki dodawana jest określona część elementu wskazywanego przez wskaźnik. Może to być na przykład 1/4 tego elementu. Następnie wskaźnik zmienia swoją pozycję w zależności od tego, jak duża część elementu została wykorzystana. Jeżeli była ona nieduża, na przykład 1/4, wskaźnik przesuwa się w kierunku mniejszych elementów. Dzięki temu trzeba będzie wykorzystywać większą część tego elementu w celu uzyskania takiej samej wartości jak poprzednio. Nie możemy używać dowolnie małej części. Dostępnych ułamków jest góra kilkanaście. Używanie większych ułamków pozwoli zwiększyć precyzję. Jeżeli używana część jest blisko maksimum, na przykład tak jak teraz, wynosi 1, wskaźnik przesuwany jest w kierunku wartości większych. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie uzyskać potrzebnej wartości, czyli kiedy wymagany ułamek byłby za duży. Z poprzednio wskazywanego elementu nie bylibyśmy w stanie uzyskać wartości, którą jesteśmy w stanie uzyskać teraz. Tyle o ADPCM, teraz czas na kodeka Q. Stara się on przewidzieć wartość kolejnej próbki na podstawie kilku próbek poprzednich. Można powiedzieć, że nasz kodek również przewiduje, ale w sposób dosyć trywialny. Mamy bieżącą próbkę i zakładamy, że kolejna próbka będzie po prostu identyczna. No a w pliku zapisujemy błąd tego przewidzenia, który tutaj wynosi -15. Natomiast kodek Q przewiduje wartość następnej próbki na podstawie 4 próbek ją poprzedzających. Pozwala to dużo lepiej przewidywać, ale jest to kupione większą złożonością obliczeniową, która mimo to jest stosunkowo nieduża, ale nasz kodek jest jeszcze lżejszy. No to co, posłuchajmy sobie tego lekkiego jak piórko kodeka. Mamy trochę albo nawet więcej niż trochę kawałków do odsłuchów. Od razu mówię, żebyście nie spodziewali się po nim nie wiadomo czego, bo głównym celem nie było tutaj dobre brzmienie, tylko uzyskanie złożoności obliczeniowej dekodera zbliżonej jak najbardziej do zera. Zobaczmy, na ile udało się osiągnąć ten cel. Zrobimy porównanie czasów dekodowania oraz enkodowania pomiędzy kodekami. Wszystkie 3 kodeki mam napisane w JavaScriptie i uruchomimy je w przeglądarce. Kodek Q został przeze mnie trochę rozszerzony, aby mógł obsługiwać różne liczby bitów na próbkę. Oryginał obsługuje jedynie 3 bity. Na początku porównamy naszego kodeka w szybkim trybie 8-bitowym z 8-bitowym ADPCM. Kodeka Q tutaj nie będzie, ponieważ nie wspiera on trybu 8-bitowego.
Wynik zawodów jest następujący. Szybkością enkodowania lekko wygrywa ADPCM, a szybkością dekodowania lekko wygrywa nasz kodek. ADPCM jest naprawdę prostym algorytmem, więc nie spodziewajmy się, że jakoś mocno go wyprzedzimy. Pamiętajmy jednak, że testowana tutaj wersja ADPCM nie tworzy pliku ze skompresowanym dźwiękiem i tego pliku później nie odczytuje. Gdybyśmy dodali te czynności, ADPCM z pewnością wypadłoby gorzej. W tym teście używaliśmy 2 bitów na próbkę. Zobaczmy co będzie, jak damy 4 bity. Czasy się trochę wydłużyły, ale wynik porównania się nie zmienił. Teraz porównamy wszystkie kodeki w trybie 16-bitowym. Wyniki są następujące. Najszybszy encoder ADPCM, najszybszy dekoder nasz kodek. Kodek Q wypadł tutaj najgorzej. Ale nie skreślajmy go tak od razu. Moim zdaniem został zrobiony naprawdę dobrze, ponieważ daje najlepszą jakość dźwięku ze wszystkich tutaj kodeków, o czym niedługo się przekonacie. Nasz kodek pracował teraz z wolniejszym encoderem, ale nastawionym na najniższą jakość. Nie były testowane żadne zestawy klocków. Encoder użył domyślnych wartości. Jeżeli włączymy losowanie, to nawet przy wykonaniu najmniejszej możliwej ich liczby, najwolniejszy stanie się nasz encoder. No nie jest to zaskoczeniem. Już wcześniej widzieliście, że czas kompresowania może przekraczać minutę. Przetestujmy teraz wszystkie kodeki, używając 4 bitów na próbkę. Czasy się trochę wydłużyły, ale wynik porównania bez zmian. Po załączeniu losowań w naszym encoderze, rezultat taki sam jak poprzednio. Na koniec porównanie naszego kodeka w trybie 3-bitowym z oryginalnym kodekiem Q, czyli też w trybie 3-bitowym. Nasz kodek ponownie jest zauważalnie szybszy. Różnica ta byłaby jeszcze wyraźniejsza na platformach, które są znacznie gorsze w matematykę od komputerów stacjonarnych. Na takim Z80 bez sprzętowego układu mnożącego nasz kodek mógłby być nawet kilkadziesiąt razy szybszy od kodeka Q. Mówię tu oczywiście o dekoderze. Porównanie szybkości mamy za sobą. Wytypowanie zwycięzcy zostawiam Wam, o ile w ogóle możliwe będzie jednoznaczne jego określenie. A teraz przejdźmy wreszcie do długo wyczekiwanych odsłuchów. Na wstępie warto zaznaczyć, że nagrania, które za chwilę usłyszycie, przeszły dosyć długą drogę, podczas której ich jakość trochę się pogorszyła. Dlatego udostępnię Wam te pliki bezpośrednio razem z innymi plikami projektu. A teraz posłuchajmy pierwszego kawałka. Będzie to oryginalny fragment utworu, ale w wersji 8-bitowej. Sam oryginał posiada już drobne artefakty z powodu zmniejszenia rozmiaru próbki z 16 do 8 bitów. Przetestujemy w ten sposób szybką wersję naszego encodera oraz 8-bitowe ADPCM. Posłuchajmy oryginału. Teraz posłuchajmy tego samego zakodowanego przez naszego kodeka, przy użyciu 4 bitów na próbkę. Ponownie 4 bity na próbkę, ale w wykonaniu ADPCM. Teraz znowu szybka wersja naszego kodeka, ale 3 bity na próbkę.
Ponownie nasz kodek, ale już tylko 2 bity na próbkę. Teraz 2 bity na próbkę w wykonaniu ADPCM. A teraz proponuję obniżyć głośność, ponieważ usłyszycie 1 bit na próbkę w wykonaniu naszego kodeka. Temat 8-bitowego dźwięku został wyczerpany. Teraz będziemy porównywać dźwięk 16-bitowy. Na początku posłuchajmy oryginału. Teraz to samo w wykonaniu naszego kodeka przy użyciu 4 bitów na próbkę. Wolniejsza wersja encodera, najwyższa nastawa jakości. Niższe nastawy wypadłyby trochę gorzej, ale mimo wszystko lepiej niż encoder w szybkiej wersji 8-bitowej. Teraz 4 bity na próbkę w wykonaniu ADPCM. A teraz 4 bity na próbkę w wykonaniu kodeka Q.
Przechodzimy do testów trybu 3-bitowego. Na początku nasz kodek. Teraz 3 bity na próbkę w wykonaniu kodeka Q, czyli jego oryginalnej wersji. Tyle w temacie trybu 3-bitowego, teraz tryb 2-bitowy zaczynając od naszego kodeka. Teraz posłuchamy 2-bitowego ADPCM. A teraz 2 bity na próbkę w wykonaniu kodeka Q. I przechodzimy do testów trybu 1-bitowego. Na początku nasz kodek. Odsłuch zamyka tryb 1-bitowy w wykonaniu kodeka Q. I tym sposobem posłuchaliśmy wszystkich 3 kodeków w różnych trybach pracy. Wytypowanie zwycięzcy jest kwestią czysto subiektywną i zależy od Was. W tych zawodach liczy się nie tylko brzmienie, ale przede wszystkim lekkość obliczeniowa dekodera. Dzisiejszy materiał zbliża się już ku końcowi. Mam nadzieję, że dzięki niemu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat prostych kodeków audio i ogólnie pojętego przetwarzania dźwięku.
Zachęcam Was do zapoznania się z plikami projektowymi umieszczonymi na GitHubie. Macie tam nie tylko wszystkie kodeki, ale także kawałki używane podczas odsłuchów. Jeżeli materiał się podobał, możecie zostawić po sobie łapę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam Was też do dyskusji w komentarzach. Tego typu projekty wymagają naprawdę ogromnego nakładu pracy i najlepszym jej wynagrodzeniem będą dobre wyniki filmu. Udostępniajcie więc film znajomym i umieszczajcie go na zewnętrznych stronach. Razem możemy zadbać o to, aby ten wartościowy materiał dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. I w tym miejscu stawiam przecinek, mówiąc do zobaczenia w kolejnych produkcjach.